Silnik o pojemności 1 litra i mocy 115 koni mechanicznych. Brzmi jak Skoda Octavia, prawda? Ale to jest Volkswagen Up GTI. Co umie najmniejsze GTI w gamie Volkswagena? Zapraszam na 7 rzeczy, które trzeba o nim wiedzieć. Znacie mnie i wiecie, że lubię samochody, gdzie jest miejsce na najważniejsze drobiazgi. Telefon, butelkę z wodą, okulary. Tutaj jest i półka niby na telefon i duży uchwyt na kubek. Są kieszenie w drzwiach. Jak na mały, miejski w założeniu samochód jest poprawnie. Niestety, tutaj nie zmieści się mój telefon, więc mogę go albo trzymać w uchwycie na kubek, albo tu, w uchwycie na telefon właśnie. O tym, dlaczego on tu jest i co do niego podłączyć, za chwilę. Fotele są pokryte kreciastą tapicerką, bo to GTI. Kierownica też jest bardziej sportowa. Niestety, tu mam największy problem z Upem. Albo mam kierownicę trochę za wysoko, albo nie widzę górnej części zegarów. Jeśli jesteś mojego wzrostu, 1,60 m, sprawdź to przed zakupem. Ale to jeden z tych samochodów, gdzie jestem w stanie wybaczyć drobne niedogodności, bo to jak jeździ jest nagrodą. Zrobiłam nim trochę kilometrów i po mieście, i po autostradzie, i jeszcze po krętych drogach gdzieś pomiędzy Francją a Włochami i uśmiech nie schodził mi z twarzy. Rany, jak fajnie! To nie jest ani najszybszy samochód, jakim jeździłam, ani najbardziej sportowy, ale jest wyjątkowo żwawy, świetnie wchodzi w zakręty, zachęca do pokonywania trasy. Tak wyobrażam sobie ducha GTI i Up go w pełni oddaje. Zwykle jazda małym miejskim autem po autostradzie to żadna przyjemność, bo mocy brak, a silnik jest głośny. Up nie jest pewnie samochodem, którym pojechałabym na drugi koniec Europy, ale nie skreślam go, jak chodzi o trasę na przykład nad morze. Można wybrać wersję z tempomatem i jechać w równym tempie. Do prędkości 140 km na godzinę w samochodzie jest znośnie. Jednak samochód poniekąd sportowy to zwykle twarde zawieszenie. Tutaj jest twardo, bez dwóch zdań. Dopóki jadę dobrą drogą, jest fantastycznie, ale wyboiste drogi na przedmieściach, gdzie powstają nowe osiedla, to dla Upa i dla mnie w Upie prawdziwa mordęga. Zakładając jednak, że większość czasu Up spędza w mieście, uważam go za bardzo dobry samochód dla singla czy pary. Bagażnik to 250 litrów, a to wystarczy na duże zakupy. Są haczyki na zakupy i podwójna podłoga. Rzadkość w tym segmencie. Na koniec wyjaśnienie, skąd ten uchwyt na telefon i skąd ja mam iPhone'a. To jest element wyposażenia dodatkowego, to znaczy uchwyt i wejście USB i kabelek. O ile ten uchwyt i wejście USB są moim zdaniem warte wydania pieniędzy, to aplikacja Maps & More jest moim zdaniem zbędna. Jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim oferuje dostęp do map, ale teoretycznie od tego jest Google Maps. No tak, tylko te mapy dostępne są offline. W Google Maps też można pobrać mapy. Część More to kilka informacji bardziej przydatnych z uwagi na sportowe aspekty Upa GTI. Aplikacja pokazuje obroty silnika, ale obrotomierz jest też na zegarach przede mną. Pozwala też sprawdzić temperaturę silnika i mierzyć czas. To poniekąd przydatne, ale moim zdaniem brakuje tu pewnych elementów, jak dane o ciśnieniu i temperaturze oleju, ciśnienie do ładowania. A co Ty o tym sądzisz? Przydałaby Ci się taka aplikacja?
Volkswagen Up, czy to w wersji GTI czy cywilnej, to świetny samochód miejski, który spełnia obietnice. Jest mały, zwrotny, praktyczny, ale daje frajdę z jazdy. GTI to doskonały wybór, jeśli chcesz coś relatywnie niedrogiego, a szybkiego. Oceń moje wideo. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Naciśnij dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco z wideo ode mnie. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia.